Czy zielone szyszki sosny pomagają po udarze i przy szumach usznych? Od razu na wstępie odpowiadam na to pytanie twierdząco: tak, to prawda. Szyszki sosny są na tyle ciekawe pod kątem farmakologicznym, że badania nad ich wykorzystaniem prowadzone są w Chinach, Japonii, Rosji, Finlandii i Stanach Zjednoczonych. To tak na początek, by zachęcić do zapoznania się z dalszym materiałem, ponieważ oprócz wyżej wymienionych właściwości, napary, wywary, wyciągi, maceraty z zielonych szyszek stosuje się jeszcze w wielu innych przypadkach, na przykład do zniszczenia drobnoustrojów. Nie należy się dziwić, bo jak ustalili naukowcy, powietrze praktycznie nie zawiera drobnoustrojów w promieniu 25 metrów od miejsca, w którym rośnie sosna. Proszę jednak dotrwać do końca, bo mimo różnych właściwości i zastosowań prozdrowotnych są również przeciwwskazania stosowania preparatów szyszek sosny. Schorzenia, w których pomocne będą składniki zawarte w szyszkach, należy wymienić takie jak zapalenie oskrzeli, gruźlica, awitaminoza, która często objawia się chorobami dziąseł i szkorbutem, następnie kaszel, zmniejszona hemoglobina, zapalenie płuc i jego powikłania, więc jak najbardziej na covidowym czasie, oraz reumatyzm i choroby stawów. Dalej wspomagająco preparaty działają na choroby tarczycy, układu moczowego i zapalenie pęcherzyka żółciowego. Według tzw. medycyny ludowej inhalacje z szyszkami korzystnie wpływają na funkcjonowanie układu nerwowego i mają łagodne działanie uspokajające. Najbardziej zaskakującymi i interesującymi właściwościami szyszek to właśnie możliwość zastosowania preparatów w okresie poudarowym oraz w przypadku szumów usznych, które wynikają ze złego krążenia. W medycynie ludowej powszechnie znane jest stosowanie szyszek w celu poprawienia składu i oczyszczania krwi. Z szyszek sosnowych przyrządza się lecznicze wywary, napary, nalewki alkoholowe, konfitury oraz miód. Szczególnie lubiany jest drzem i miód zielonych szyszek sosny, które są stosowane w leczeniu przeziębień, kaszlu i chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Za chwilkę podam kilka przepisów, jak zrobić lecznicze miktury z szyszek, a osoby, które chcą uzyskać szczegółową poradę w zakresie stosowania przy wyżej wymienionych dolegliwościach preparatów z szyszek, zachęcam do kontaktu mailowego, który podany jest pod filmikiem, lub przez Facebooka. Adres również jest w opisie pod filmikiem. Przepisy, a zatem obowiązkowe oświadczenie, że poniżej przedstawione przepisy, które podam, choć pochodzą z tradycji i literatury zielarskiej, nie są poradą medyczną i osoby, które chcą je zastosować, powinny skonsultować to ze swoim lekarzem, w przeciwnym wypadku robią to na własne ryzyko. Przepis numer 1 to napar. Działa na kaszel, może być stosowany jako środek homeostatyczny, na ból serca, jako środek przeciwszkorbutowy, żółciopędny i napotny. Szyszki najlepiej kroimy na pół, ale trzeba pamiętać, by robić to tuż przed użyciem, gdyż szybko utleniają się związki, co powoduje zmianę koloru, jak widać na zdjęciu. Przepis jest bardzo prosty. Szyszki sosnowe 1 łyżka stołowa, zalać wodą 0,3 litra, doprowadzić do wrzenia, przykryć, wyłączyć podgrzewanie i pozostawić do maceracji na 12 godzin. Pić napar 3-4 razy dziennie przed posiłkiem po 1/3 szklanki. Przepis z szyszkami na astmę. 1 łyżka rozdrobnionych szyszek, zalać 0,3 litra wrzącej wody, przykryć i pozostawić na 15 minut. Pić po 1/3 szklanki naparu 3 razy dziennie przed posiłkami. Odwary i napary można również stosować do płukania jamy ustnej gardła w przypadku zapaleń. Godną uwagi jest mikstura na stawy. Mikstura składa się z szyszek
oraz miodu ekologicznego. Zebrane szyszki opłukać i osuszyć, pokroić na 4 kawałki i wsypać do czystego 3-litrowego słoika w ilości takiej, by wypełniły połowę jego zawartości. Następnie wlewamy miód, by przykryć szyszki na 1-2 cm. Słój przykryć gazą i pozostawić w ciepłym, ciemnym miejscu, czasami wstrząsając. Po około 3-4 tygodniach odcedzić i przelać do ciemnego słoja. Przechowywać w chłodnym miejscu, a zażywać łyżkę stołową 2 razy dziennie 30-40 minut przed posiłkiem. Dodatkowo w przypadku reumatyzmu należy zrobić nalewkę składającą się z szyszek sosnowych 90 g, 60 g wiórów drewna gwajakowego, 30 g wawrzynu, czyli zwanego również drzewem laurowym, i 30 g owoców jałowca. Składniki wsypać do słoja i mieszankę zalać 1 litrem 60% alkoholu. Pozostawić na miesiąc, czasami mieszając. Pić 2 do 4 ml 2-3 razy dziennie. I jeszcze jeden przepis na nalewkę. Wziąć 1 część rozdrobnionego surowca, zalać 10 częściami 40% alkoholu lub wódki i pozostawić na 7 dni w ciepłym miejscu. Odcedzić. Stosujemy zewnętrznie jako środek przeciwbólowy, przeciwzapalny, dezynfekujący, owadobójczy, a nalewki są używane do nacierania stawów i mięśni, łagodzenia stawów zapalnych, obrzęków i, jak wspomniałem wcześniej, bólu. Aby działanie było bardziej skuteczne, możemy również tą nalewkę zażywać wewnętrznie w ilości 4-5 ml 2-3 razy dziennie. Przepis, który podałem przed chwilą, jest również skuteczny w przypadku nerwobólów, zapalenia mięśni, dny moczanowej i zapalenia korzonków. I wreszcie chyba najbardziej wyczekiwany przepis na poprawę krążenia mózgowego. Umieścić 6 do 8 zmiażdżonych szyszek w litrowym słoju, dodać szklankę płynnego miodu ekologicznego, w tym wypadku bardzo dobry jest miód gryczany lub spadziowy, i 1 szklankę wódki. Dobrze wszystko wymieszać i pozostawić na 21 dni w ciepłym miejscu. Zażywanie po udarze 3 razy dziennie i 1 łyżeczkę po posiłku. Profilaktycznie 1 łyżkę stołową raz dziennie. Nalewka musi być przechowywana w chłodnym, ciemnym miejscu. Jeszcze raz przypomnę, w przypadku poudarowym jest konieczna konsultacja z lekarzem, czy możemy taki preparat zażywać oprócz leków. Mimo że szyszki zawierają cenne składniki w postaci olejków eterycznych, kwasów żywicznych, garbników i bogaty kompleks witaminowo-mineralny, możliwe są skutki uboczne i alergiczne, więc należy być bardzo ostrożnym w przypadku kobiet w ciąży i karmiących, nie podawać dzieciom do lat 7, nie podawać osobom uzależnionym od alkoholu lub cierpiącym na przewlekłe choroby wątroby i nerek, w szczególności zapalenia wątroby. Również mogą zdarzyć się alergie na składniki, które zawierają szyszki. Osoby powyżej 60 roku życia również powinny zachować ostrożność przy stosowaniu nalewek zrobionych z zielonych szyszek. Ewentualne zażywanie trzeba rozpocząć od małych dawek. Przy indywidualnej nietolerancji nawet zdrowi ludzie mogą odczuwać bóle głowy i bóle brzucha. Sumując, na usta ciśnie się powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie. Poszukujemy i sprowadzamy z dalekich krajów różne zioła, zapominając, że wokoło nas również jest apteka i zwykle rośliny rosnące w zasięgu ręki są bardziej skuteczne i silniejsze w działaniu niż te wyszukane. Dodam, że czas zbioru szyszek trwa nawet do połowy lipca, w zależności od warunków terenowych, gdzie rośnie sosna. To właśnie przełom czerwca i lipca jest najlepszym czasem do zbierania szyszek pod kątem poprawienia mikrokrążenia. Tymczasem zapraszam na następne filmiki o tematyce prozdrowotnej. Dziękuję.